Cześć, witajcie na moim kanale. Jeśli jeszcze mnie nie znacie, nazywam się Hubert, a to jest Nissan Fairlady 240 ZG od Tamiya. W dzisiejszym filmie opowiem Wam historię tego kultowego coupé Nissana z lat 70. Przede wszystkim jednak zrecenzuję Wam i pokażę zawartość premierowego modelu Tamiya na 2021 rok. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym zaprosić Was na mój nowo utworzony profil na Instagramie. Znajdziecie tam materiały niepublikowane do tej pory na YouTube. Miłego seansu! Model Nissan Fairlady 240 ZG w skali 1:24 nie należy do najtańszych. W polskiej dystrybucji kosztuje około 230 zł i właśnie zaczął się pojawiać w większości sklepów modelarskich. Jeśli zastanawiacie się nad zakupem, mam nadzieję, że ten film rozwieje Wasze wątpliwości. To już drugie podejście Tamiya do 240 ZG. Poprzednie było w skali 1:12. Wcześniej model produkowany był przez Aoshima i Fujimi, jednak są to już modele sprzed kilkunastu lat. Opakowanie to klasyczne pudełko kartonowe otwierane od góry. Główna grafika jest estetyczna i dopracowana. Przedstawia Fairlady takim, jakim jest w rzeczywistości. Elegancja przeplata się tu z wyścigowym zacięciem. Samochód przedstawiony jest w 3 kolorach, w 2 różnych perspektywach. Z pudełka dowiadujemy się, że model posiada otwieraną maskę, co zdradza nam wysoki poziom odwzorowania detali. Gwarancją jakości modelu jest mały logotyp Nissana z informacją, że jest to ich oficjalny, licencjonowany produkt. Zawartość pudełka jest bogata jak na skalę 1:24. Łącznie mamy aż 9 plastikowych worków. Wyróżniamy kolejno karoserię, opony wraz z tulejami, kalkomanię, naklejki metalizowane oraz 6 plastikowych wyprasek, z czego 2 chromowane i 1 transparentna. Standardowo w pudełku jest także instrukcja montażu, arkusz z poradami technicznymi oraz historia modelu w 4 językach. Instrukcja jest w formie książki, zdecydowanie bardziej wygodna niż rozkładany arkusz. Niestety jest monochromatyczny. Przeglądając instrukcję w poszukiwaniu listy farb, zwróciłem uwagę, że w budowie modelu niezbędne będą wiertła. Warto zaopatrzyć się w 2 0,6 i 1 mm. Listę niezbędnych farb znajdziecie na ekranie. Łącznie jest ich 19 plus wybrany kolor karoserii w formie sprayu. Ja zdecydowanie polecam kolor Grand Prix Maroon o oznaczeniu TS11. Warto dokładnie przestudiować listę farb, gdyż niektóre kolory możecie uzyskać mieszając ze sobą inne. Najważniejszy element samochodu, czyli karoseria, jest bardzo wysokiej jakości. Plastik jest niezwykle gładki i błyszczący. Komora silnika posiada jedno dodatkowe wzmocnienie. Nadlewki powstałe przy produkcji są naprawdę minimalne, a ich usunięcie nie stworzy żadnych trudności. Linie podziału są ostre i wyraźne. Wielki plus za otwieraną maskę i bagażnik. W tej skali to zdecydowanie wyjątek, a nie reguła. Trochę szkoda, że Tamiya nie poszła za ciosem i nie pokusiła się o mechanizm otwierania drzwi. Jak szaleć, to szale. Oba arkusze chromowane również pozytywnie zaskakują jakością. Na nałożenie chromu w domowych warunkach powinni decydować się tylko zaawansowani modelarze. Fabrycznie prezentują się naprawdę bardzo dobrze i mniej doświadczone osoby mogą nie osiągnąć tak dobrego rezultatu. Spokojnie mogą decydować się na budowę modelu w wersji prosto z pudełka. Elementy transparentne są gładkie i krystalicznie przejrzyste. Arkusz maskujący nie jest dołączony i to jedna z rozczarowujących informacji, zwłaszcza w tej cenie. Jeśli chodzi o jakość głównych wyprasek, to za komentarz powinny wystarczyć 2 słowa – nowe formy. Jakość detali i odlewu jest bardzo wysoka. Odwzorowanie silnika robi naprawdę duże wrażenie. Nie można także mieć zastrzeżeń do pozostałych elementów samochodu. Warto odnotować dość wygodne rozmieszczenie wszystkich elementów. Nie powinno być większego problemu przy ich wycinaniu. Kalkomanie są raczej symboliczne. Arkusz naklejek metalizowanych jest miłym dodatkiem i na pewno podkreśli wyjątkowość gotowego modelu. Podsumowując, dostajemy dokładnie to, za co płacimy. Wraz z wysoką ceną produktu otrzymujemy wysoką jakość. I uważam to za ogromny plus, bo w dzisiejszych czasach pokusa odcinania kuponów od wyrobionej marki jest niezwykle silna. Jeśli miałbym wskazać wady, być może dobrym pomysłem byłoby także dołączenie kolorowej instrukcji montażu. Jeśli nie w wersji papierowej, to chociaż elektronicznej. Dla bardziej doświadczonych pole do dodatkowych modyfikacji jest ogromne. Na pewno warto pokusić się o waloryzację komory silnika, zwłaszcza o przewody. Wielbiciele nitowania mogą zdecydować się z kolei na dołożenie metalowych elementów na mocowaniach zderzaków i poszerzonych nadkoli. Fanów motoryzacji nie trzeba o tym przekonywać, ale Nissan Fairlady 240 ZG to ikona japońskiej motoryzacji lat 70. Zanim jednak zagłębimy się w ciekawostki związane z tym samochodem, zacznijmy od podstaw.
Nissan Fairlady 240 ZG wywodzi się z popularnej serii S30. Kolejno powstawały wersje 240Z, 260Z i 280Z. Niektóre źródła podają, że był to najlepiej sprzedający się sportowy samochód w historii motoryzacji. W latach 70. jednak Nissana można było zakupić tylko w Japonii. Egzemplarze przeznaczone na eksport nazywały się Datsun. Niezależnie od rynku były to samochody ze sportowej serii Z. Łącznie powstało 6 generacji, a najnowsza to Nissan 370Z. Nadwozie to klasyczne coupé z charakterystyczną dla tego okresu bardzo długą maską i cofniętą kabiną. W Japonii dostępny był przede wszystkim z 2-litrowym silnikiem na jednym wałku rozrządu o mocy 130 koni mechanicznych. Dostępna była także droższa wersja o pojemności 2,4 litra, jednak regulacje podatkowe i trwający kryzys paliwowy sprawił, że nie była ona zbyt popularna. Zarówno manualna, jak i automatyczna skrzynia biegów przenosiły moc samochodu na tylne koła. Teraz wydaje się to wręcz niewyobrażalne, ale hamulce tarczowe były zamontowane tylko z przodu. Z tyłu zamontowano hamulce bębnowe. Nie ma sportowych samochodów bez wyścigów, a tam gdzie są wyścigi powstają wyjątkowe edycje wyjątkowych samochodów. Jak zapewne już się domyślacie, dokładnie tak było w przypadku Nissana Fairlady 240 ZG. Oczywiście sprzedawana była tylko w Japonii. Stworzona została w celu uzyskania homologacji wyścigowej dla tego nadwozia w grupie 4. Później ta grupa została zmieniona na legendarną grupę B. Zmiany względem tradycyjnego 240Z były olbrzymie i obejmowały w zasadzie wszystkie elementy samochodu. W celu poprawy aerodynamiki wydłużono przód samochodu o około 20 cm, dodając opływowy nos. Komory z reflektorami zakryto owiewkami, a wszystkie nadkola zostały poszerzone o dodatkowe błotniki. Wszystkie te poprawki aerodynamiczne w połączeniu z niską masą samochodu oscylującą w okolicy 1 tony pozwalały na rozpędzenie Nissana 240 ZG do około 210 km/h. Zmiany obejmowały także stylistykę. ZG otrzymało 3 unikatowe lakiery: Grand Prix White, Grand Prix Red oraz Grand Prix Maroon. Dodany w nazwie symbol G nawiązywał do słowa grande. Wyścigowy charakter 240 ZG nie oznaczał rezygnacji ze stylowego wnętrza. Skórzana tapicerka, drewniana kierownica i gałka zmiany biegów bardzo dobrze komponowały się z licznymi chromowanymi dodatkami. Choć 240 ZG nigdy oficjalnie nie był sprzedawany poza Japonią, dealerzy amerykańscy mieli możliwość dokupienia całego pakietu aerodynamicznego do sprzedawanych w USA Datsunów. Pakiet ten cieszył się olbrzymim zainteresowaniem w USA. Dostępna była także jeszcze jedna, szybsza wersja Fairlady o oznaczeniu Z432R. Użytkowana była m.in. przez japońską policję. Pod maską zamontowano silnik ze Skyline'a GTR o mocy 160 koni mechanicznych. Był to również silnik 6-cylindrowy, ale na 2 wałkach rozrządu z 4 zaworami na cylinder. Samochody te były jednak niezwykle rzadkie, przez co ich współczesne ceny na aukcjach oscylują w granicy $1 miliona. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i dowiedzieliście się wielu ciekawych rzeczy na temat tego wyjątkowego samochodu. Jeżeli macie jakieś uwagi co do filmu, dajcie proszę znać w komentarzu. Zapraszam także do subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia.